Kolejny odcinek Rockydoggiego, baby! I dzisiaj wspólnie sprawdzimy 10 nowych sekretów o Poppy Playtime. I gwarantuję ci, że wcześniej o nich nie słyszałeś. Na przykład zobaczymy, jakie postacie zostały usunięte z gry, tajemnicze pomieszczenia wycofane z ostatecznego produktu, a także to, co ostatecznie stało się ze słodkim kwiatuszkiem Daisy. A żeby poznać wszystkie sekrety, oczywiście musisz oglądać ten filmik do końca. W międzyczasie chciałbym ciebie, drogi widzu, zaprosić na mój drugi kanał Rockydoggy Plus, na który codziennie wrzucam nowe materiały. A tutaj, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych materiałów, zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I łapka w górę, jeżeli lubisz Poppy Playtime, a tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostaw komentarz o treści #chapter 3, jeśli nie możesz doczekać się kontynuacji. I jak zwykle życzę ci miłego dnia oraz miłego oglądania. 10 zaginionych sekretów Poppy Playtime możemy już zacząć, tak więc słuchajmy samych twórców. Hey guys, it's Micah, and for Chapter 2's one-year anniversary, I'm going to reveal to you 10 lost secrets from Poppy Playtime Chapter 2. We'll be discovering everything from deleted scenes, lost locations, to over a dozen unused characters. Keep in mind this list does contain major spoilers for Chapter 2. Pamiętajcie, jeżeli nie graliście w Chapter 2 Poppy Playtime, tutaj będą bardzo duże spoilery, ale myślę, że już każdy z was to ogrywał albo przynajmniej oglądał na YouTubie, tak więc lećmy sobie dalej. Go play it, then come back. You have been warned. Number 1. Chapter 2's alternate opening. Okej, inny wstępniak Chapteru 2. Z tego co kojarzę, goniliśmy się tam chyba z Poppy, albo tam chodziliśmy po tych pomieszczeniach i wchodziliśmy do biura. O, właśnie, już kojarzę, wchodziliśmy do biura. Pamiętajcie, że to już jest rok, trochę pozapominałem mimo wszystko. Playtime fans will remember that Chapter 2 opens with us exploring Elliot Ludwig's office and eventually finding Poppy in a hidden room below. But Chapter 2 didn't always start this way. In a now deleted opening of the chapter, after freeing Poppy from her case, you wake up and are immediately greeted by the sight of Poppy peeking out Co to za behind the door. pomieszczenie? The sequence continues with you following Poppy as she slinks throughout various hallways. Czyli Following Poppy goniliśmy za then led you Poppy. back outside to where Huggy Wuggy fell in Chapter. Ale to jest duże pomieszczenie, wow! Czyli tak, bawiliśmy się w kotkę i myszkę z Poppy i w końcu trafiliśmy do tego dużego pomieszczenia, w którym spadł Huggy Wuggy. O kurczę, ale to jest duże, naprawdę bardzo duże. What followed was a 10-minute parkour sequence down the catwalks and conveyor belts from Chapter 1. Miał być, Eventually został leading to a wycięty. power puzzle that activated an elevator, taking you down to the game station to meet Okej, your i new zagadka, foe, dobra. Legs. Dobra, czyli miał być 10-minutowy parkour, mieliśmy dotrzeć tutaj do tej zagadki, zrobić ją, to jest chyba taka sama zagadka, która ostatecznie wylądowała w grze. Mieliśmy dotrzeć do windy i tą windą zjechać do Game Station i dalej mieliśmy po prostu podróżować, ale no czemu to zostało usunięte? You're probably wondering why this never ended up in the game. Właśnie, There were a few reasons this alternate intro was abandoned. The first reason was chasing Poppy was just turning out too funny. The sequence went through 3 major iterations, starting with you straight up chasing Poppy to follow her, but that just ended up being way too funny. Version 2 was Poppy peeking out behind doorways and walls, but that was almost even funnier. In the last version, you see Poppy's shadow moving across the O! To już bardziej tajemniczo, czyli że no niby widzimy cień Poppy i to nas interesuje, żeby pójść dalej, okej. This version was definitely the creepiest iteration. Zdecydowanie It's tak. the one we ended up sticking with for quite a long time. But in the end, it was abandoned for just feeling a little too cheesy. The second reason was simple. It was too long. You went through a 10-minute parkour sequence and a wild goose chase. Oj, zdecydowanie, tak, no wyobrażacie sobie, żebyśmy na początku chapteru 2 mieli bawić się w głupi parkour i tutaj ustawiać te platformy i tak dalej. Przez 10 minut byśmy się nic nie dowiedzieli co i jak. Mielibyśmy tak skakać jak w jakimś Robloxie. Ostatni Longlegs had no mention or build-up. To fix these shortcomings, we completely redid the intro sequence. We first added Elliot Ludwig's office to the sequence, so you had an interesting location to explore. We then changed following Poppy to Poppy talking to you, to make her a relatable character instead of just a cheesy horror doll that you... No okej, czyli po prostu mieliśmy tutaj jakikolwiek powód, żeby iść za Poppy, prawda? I mieliśmy jeszcze co zwiedzać, bo faktycznie biuro Elliota jest tutaj, no tutaj dużo loru dowiedzieliśmy się. Mieliśmy chyba na biurku dodatkowe jakieś kartki i tak dalej, więc dobrze, że usunęli Then we ten added a scene parkour. forcing you to watch Poppy be kidnapped before your eyes to build up the threat of Mommy Longlegs. And finally, we had you jump down a slide rather than jump down catwalks for 10 minutes. In the end, these changes are why the alternate opening of Chapter 2 never saw the light of day. Okej, Number 2, czyli już Mommy wiemy. Longlegs' alternate intro scene. Mommy's intro scene was one of the hardest things to get right in Chapter 2. The scene went through multiple versions of dialogue and pacing. These alternate versions, while relatively similar to the final, had a few key differences. Here's the first alternate version. Pokażcie jak to wyglądało. O matko, ale to brzydko wyglądało, ale ja wiem, to jest prototyp. Witaj. I wasn't expecting company.
A, zablurowane, dobra. Okej. Ktoś informuje Mami Longlegs o czymś, ale nie wiemy kto, bo tutaj twórcy nawet w tym filmiku blurują to. Czyli może być jeszcze jakaś postać w chapterze 3, 4, 5 i tak dalej, o której teraz jeszcze nie powinniśmy wiedzieć i po prostu twórcy przesunęli to dalej. Jakaś nazwa postaci, widzicie, na dole jest prostokącik. Okej. Dziwnie. Tak niepokojąco, ale w złej formie. I ona nie ma Poppy przy sobie, okej. Ale czemu łapki nie mamy? Może to dobrze, że to wycięli, ale dobra, nie ma Poppy i nie mamy łapki. So yeah, in this version of the scene there were a few key elements missing from a storytelling standpoint. Jakie? One, Mommy's introduction to the story didn't influence anything. Okej, czyli pojawienie się Mami nic nam nie wyjaśnia, co my mamy teraz zrobić, dobra. Nic nam ona nie mówi, że mamy iść do przodu i pójść do tego Game Station. Okej, jasne. Two, the player had no reason to feel threatened by Mommy Longlegs. Okej, nie czujemy się zagrożeni przez Mami Longlegs. No w sumie, czy po takiej gadce poczulibyście się zagrożeni, jakbyśmy się tylko dowiedzieli, że Mami wszystko wie, Mami to, Mami tamto i nic więcej. Gdzie jest Poppy, gdzie jest nasza łapka? Because she had no prior build-up at the time. So we addressed some of these issues in version 2. Wersja druga. Dobra. Oh my. Hello down there. Witaj. I think you lost this. Do you want it back? Łapkę masz, dobra, okej. Of course not. Ale zrzuciłaś, co? Though mommy assumes this is Why? something you want back. O, Poppy się pojawiła. Finding you two down here was surprising. Okay. Always Joe's mommy when guess. Joe's Mami? Always Joe's Mami? Joe? Czy znamy jakiegoś Joe z chapteru 1 albo 2, albo po prostu w lore gry? Okej, nie rozumiem. They're on their way down. Didn't this time. I znowu mamy tutaj cenzurę. Tells Mom. Mommy loves to play games. Do you like to play games? Dobra. How about you play some games with Mommy? Oh, you don't have to. Mommy can just keep little Miss Poppy if you don't want her. But Mommy already knows you love. Okej, czyli już tutaj mamy jakieś zadanie wyznaczone Some przez have lost Mami their Longlegs. way and never found it again. But Mommy won't let that happen to you. Mommy always knows where you are. Okej. To już So this zdecydowanie version lepsza addressed scena. one of the big issues. Mommy now kidnaps Poppy to give the player a motive to play Mommy's games. Okej. But then we realized something. The player doesn't even need Poppy. Who cares if she's kidnapped? So Mommy showing up still didn't affect your current objective. So here's what we did to solve it. We had Poppy be the only one who knows the train code, so now you need her No to... tak, przecież ona jako jedyna zna kod do pociągu. No faktycznie, przecież bez tego, po co nam faktycznie Poppy? No dobra, macie rację, okej. We also added that scene where Mommy comes out of nowhere and pulls Poppy down into the abyss. Okej, Problem czyli solved. potrzebujemy Now jej. Mommy steals your only way of escape, and watching Mommy kidnap Poppy makes her introduction all the more threatening. Okej, przyznam wam, że faktycznie ta wersja pierwsza jest najgorsza. Wersja druga jest już o wiele lepsza, ale brakowało tego spoiwa przed tą wersją trzecią, czyli faktycznie Poppy znająca kod, no to już potrzebujemy jej, tak, do szukania, to jest już dobry motyw, no bo w chapterze pierwszym nie szukaliśmy jej, ale w chapterze drugim już musieliśmy mieć jakiś powód, żeby ją znaleźć. Tak więc tutaj wprowadzenie Mami Longlegs w tej wersji trzeciej wyszło zdecydowanie najlepiej i teraz idziemy dalej. The Game Station's Lost Designs, czyli zagubione designy Game Station, czyli coś jakoś inaczej to miało wcześniej wyglądać. Tak jak widzicie, wygląda to bardzo obłędnie. Mi się podoba ten design tego Game Station. Jak to miało inaczej wyglądać? The Game Station features a giant mural of Mommy Longlegs, a playground for the kids, and entrances to the station's 3 main games. But it didn't used to be this way. The original design of the Game Station... O! Ale to za bardzo puste jest zdecydowanie. Tak miał wyglądać Game Station oryginalnie, okej. Tylko po pierwsze, gdzie jest pociąg? Po drugie, czy ja widzę dobrze słońce i księżyc na górze? To wygląda bardziej jak daycare. Jakby to miał być daycare, a nie Game Station. She was absolutely massive and featured a mural on the roof with a giant sun and moon illuminating the station. Although it looked jaw-dropping, there were two major issues.
It was unrealistically big and was completely empty. It didn't seem like it could have been a real functioning location for kids. The second version featured a new design. Druga wersja, to już jeszcze bardziej wygląda jak Daycare, z tym pogodniejszym słoneczkiem i księżycem. Zabawkowo wygląda, ale nie, to nie wygląda jak Game Station, jest puste, bardzo puste. Designed for the sun and moon, and a lot more color in the room to make it more inviting for the kids who'd visit. However, it was still completely empty. So we went back to the drawing board, keeping in mind what a place like the Game Station would need to be a fully functional and realistic location. In the end, we shrunk the room, added a big playground for the kids to play in while they waited for their turn in the games, zmniejszyli added pomieszczenie, structural dodali supports plac for zabaw, realism, catwalks for Playtime dodali co-employees filary. to observe the things going on, and of course added some classic Playtime co-style branding. I to jest bardzo spoko, ludziska, bo nienawidzę czegoś takiego jak na przykład w Garden of Banban. Robimy bardzo duże pomieszczenia, ale są bardzo puste, tam nic się nie dzieje, a tutaj, ten Game Station. Macie powód, żeby chodzić tutaj, patrzeć za tą zabawką, za tą zjeżdżalnią, żeby znaleźć jakiś sekret? No masz powód, bo wypełnili bardzo dobrze to duże pomieszczenie, więc ja uważam, że to był dobry krok, a nie żadne jakieś słoneczka i księżyce. Poza tym, chapter 2 został wydany 5 miesięcy po FNAF-ie Security Breach i tam mieliśmy Sun and Moona, co nie? Czy jakkolwiek oni się tam nazywali, więc tu byłyby za duże porównania. Numer 4. Musical Memories Lost Design. Inaczej miało wyglądać pomieszczenie Musical Memories Lost Design. Musical Memory used to have a much different aesthetic than it currently does. Jak miało wyglądać? In the original version, the walls were completely covered in TV screens of various kurde! Różne TV screeny miały być w takich... A to nie pokazywali tego może w jakimś trailerze, że to tak miało wyglądać? Coś mi świta. That would display the name of the button that you're supposed to press. And the buttons you press during the game used to be suspended by big mechanical arms. Okej, czyli reszta tutaj miała być taka sama, że wydostają się te duże ramiona z przyciskami i mamy to klikać, czyli założenia były takie same, inny miał być zupełnie tylko wygląd. The reason this design was abandoned was fairly straightforward. The aesthetic was too high-tech looking for Playtime Co. The array of TVs and mechanical arms made the room feel closer to a spaceship than a toy factory. No w sumie faktycznie, bo to wygląda za bardzo zaawansowanie, jakbyśmy byli na statku kosmicznym. No dobra, to jest jakiś powód. On top of that, we also decided that we wanted to include an area where Mommy Longlegs could watch you play. Jeszcze pomieszczenie and z that Mommy just Longlegs. wasn't going to work in a curved room No with a tak, bunch of to jest TVs. racja. Okej, numer 5, Cassie Cutie Pillar. Cassie Cutie Pillar? Number 5, Cassie Cutie Pillar. Cassie Cutie Some of you may Pillar. actually be aware of this one. A no Cassie tak, Cutie Pillar was faktycznie. the original character that was going to be chasing you throughout the statues. No właśnie, przecież ona miała być w chapterze 2 i nawet chyba w trailerze się pojawiła, chociaż dopiero chyba teraz się dowiadujemy, że ona nazywa się Cassie Cutie Pillar. Okej, zobaczmy, She was a giant zamiast caterpillar with a pink Pagapillara. snout, beady eyes, and 2 antennae. Cassie actually appeared in the official Chapter 2 trailer co się z nią before she stało? was Czemu scrapped. została Though usunięta? Cassie was cute, we felt we had the opportunity to make the character more unique by creating an unholy combination of 2 different animals. So we went back to the drawing board. We spent a long time picking the right face for this new character. No, Something PJ that didn't feel Pagapillar, too czyli chcieli połączyć, czyli zamiast zwykłej gąsienicy chcieli zrobić coś, co będzie połączeniem gąsienicy z jakimś zwierzakiem. No i wyszło, że akurat z psiakiem, czyli PJ Pagapillar for the wyszedł z statue tego. section of the game. Okej. Eventually we settled on the design that would become PJ. PJ Pag-Pillar? A nie Pagapillar? Pag-Pillar, okej, dobra. Pillar. This was one of the later changes we made to Chapter 2, as Pod we koniec, had already made dobra. a completely finished model of Cassie, complete with fur simulation and realistic eyeballs, as Okay. well as various art of Cassie throughout the game, having to be swapped with the new PJ art. A, no faktycznie. Number 6, Numer Daisy the 6. Flower and Właśnie 7 Daisy. Gdzie jest Daisy? Czy tutaj się chyba dowiemy o tym, co się stało z Daisy i czy może Daisy powróci. I 7 innych? Ale co, klonów other Daisy? characters. This is Wow. probably the most well-known one on the list. Very similar to Cassie Cutie Pillar, Daisy was the No original. właśnie, Daisy miała być oryginalnie też w trailerze była, że właśnie w Musical Memory. Ona tu się znajdowała zamiast Banzu Bunny'ego. Okej, i co się stało z character Daisy? that was going to be lowering towards you during the musical memory game. She was a flower marionette suspended on strings with a very unsettling face. Like Cassie, Strasznie. Daisy also appeared briefly in the trailer for Chapter No 2. właśnie. Daisy was abandoned because we wanted a character with more theming, and a way to alert the player that death was getting closer and closer. And this is where things got difficult. We went through 7 Co to są za postacie? O Jezu, jakieś ptaszki? Okej, czyli chcieli zmienić tą postać, żeby pokazać, że no... Inaczej, że jak jakaś postać tu schodzi na dół, to daje nam oznaki, że zbliża się śmierć. O to im chodzi, tak? I Banzo Bunny miał te swoje talerze, którymi uderzał, no a kwiatuszek Daisy nie za bardzo miał czym. Okej, teraz completely different rozumiem. character concepts for the musical Co to za memory toy. ptaki? A monkey, a clown, a fox, a princess, Wow. a bluebird, another bird,
a ballerina bird, and finally, a bunny. A We liked the bunny mamy. because he had great theming. Ale ten po środku Banzo Bunny, jak on wygląda. I ten po lewej, ej. Jakby tak Banzo Bunny wyglądał tak w zupełności, to byłby jeszcze straszniejszy. O wow, no faktycznie Banzo Bunny z With talerzami. his symbols and clothes, as well as his symbols serving as a great audio tool już as we hear bliżej him wydania descending gry. upon you in musical memory. After a few slight design tweaks and color variations, we finally got the Bunzo Bunny we all know today. Daisy the proszę. Flower wasn't completely absent from Chapter 2, however, as No we see właśnie. various art and posters of her throughout the game, as well as a full cardboard cutout with No voice znajduje lines from się. Daisy. To jest szansa, że wróci, może w chapterze 3 nawet. Number 7, Mommy Longlegs alternate designs. Inne wyglądy Mommy Mommy Longlegs Longlegs, went through zobaczmy. dozens of designs before she became the noodly pink maniac we all know today. 2 of these scrap designs actually show O, jaka Mommy Longlegs, prototyp wersja 2. Ona tu wygląda jak, nie wiem, jak jakaś lalka Barbie, co up to in jest? Chapter 2 as old blueprints O, for Mommy jeszcze gorzej, Longlegs. prototyp Her first wersja design was pierwsza. a noodly plush doll with button eyes. It was cute, but that Co was the to problem. jest? The design wasn't eerie enough. A few other things on top of that was she looked too young for her name to be właśnie. Mommy. She didn't have enough wyglądała resemblance za to a młodo, żeby spider była for her long legs mamusią. pun to make sense. And we wanted to try making her a plastic toy to make her feel more unique from Huggy Wuggy. For the next designs, we really tried to push the spider look, as well as make her appearance a bit more creepy. She miała did look bardziej like a jak spider pająk now, wyglądać. but too much so, to the point where we didn't think it would be realistic for Playtime Co. to create a toy like her. Another issue was this Okej, design czyli zrobili pająka, już bliżej pająka, ale za bardzo to realistycznie wyglądało. Chodzi o lore gry, że Playtime Corporation nie wydałoby zabawki aż tak bliskiej wyglądu pająkowi, że dziecki by się straszyły. didn't Okay, necessarily to look już like wiemy a toy więcej. at first glance either. The next designs really tried to push the O, tu już jest twarz Mommy Longlegs, zdecydowanie. I pewnie już zaczęli od zera znowu tą postać robić i tutaj mamy całą główkę Mommy Longlegs i zaczęli resztę factor in dorysowywać. the Dobra. face and reel back a bit on the spider nie. elements. This design pass is also where we came up with the idea of Mommy having limbs that could stretch. Originally, her limbs were going to extend in the form of plastic tubes, similar to the way a lightsaber toy might extend. Okay, This w taki design was sposób. scrapped because of the challenge of making her limbs bend while also being made of extending plastic tubes. The Okej, czyli po prostu ciężko byłoby im to zanimować, taką postać, że tu się składają te nóżki i rączki i ona chodzi od ściany do ściany. Ciężej byłoby to zanimować, dlatego ostatecznie ona jest taka elastyczna, tak przynajmniej ja mnie variation mam. of colors also made her design feel too sporadic and complex. To solve these problems, we came up with the concept of elastic plastic, a substance that plastic, Playtime Co. mamy to. created that can stretch like rubber but also retain its shape and position. We also simplified her color pattern and gave her a spherical waist similar to a spider's abdomen. Okej, czyli tu już mamy zdecydowanie wygranego, tak? Według mnie to jest najlepszy design. Dobrze zrobili, bo przede wszystkim tak, wszelakie postaci z Poppy Playtime, czy nawet Garden of Banban, znamy je po kolorach głównie, tak? Wiemy, że Banban jest czerwony, no to Mommy Longlegs wiemy, że jest różowa, więc tutaj unifikacja wszystkich kolorów i oczywiście takich małych elementów niebieskich, na pewno to jest krok w dobrą stronę i fajnie wychodzi. Ale Jezu, jaka przerażliwa ona jest z tymi zębami na górze. We concepted a few alternate designs after this one with more Truskawka? spider-like features. However, the problem from before still persisted that it was too spider-like and creepy for Playtime Co. to have Tam realistically była made. truskawka. Number 8, the 6 lost toys. Sześć From the beginning of zagubionych Chapter zabawek. 2, we To knew jeszcze we wanted coś to miało have new być. toys present in each of the games in the game station. These became Bunzo Bunny, the Mini Huggies, and PJ Pugapillar. But before those were made, we had 6 different potential characters created to fill these roles. Ej, to piesek, cyberpiesek, ale fajny cyberpiesek. Jolly Clown, Jolly Clown? who went through a few design iterations. Lovebug, who Lovebug? To jest jakiś... Co to jest? Jakiś motylek? Co to jest za jakiś robaczek latający? actually appears in Chapter 2 as a rejected toy. Jest. Psydog, Cydog. What the fuck? Ale on jest słodki. Ej, on nie mógłby być zły. Nie, widzowie, nie mogłoby to tak wyglądać. a robot dog toy. Sunny Buddy, Sunny Buddy, dobra, to już zdecydowanie kwiatuszek Daisy raczej jest lepszy. who also appears as a rejected toy. A przecież jeszcze jest, faktycznie. A ja nawet nie wiedziałem, zapomniałem o tym, że istnieje jako model w grze. Lily the O, Frog. proszę. Lily the Frog. Na rolkach. Ej.
Okej, jest zawsze pomysł, może dodadzą w kolejnych A chapterach. frog czemu on nie? roller skates, and monster truck. That one kind of speaks for What the itself. fuck is this? Number 9, the quality control room and the production room. Okej, jakieś In chapter 2, pomieszczenia. before entering musical memory, we take a detour to the molding room where you create the green Tak, electric. robimy In an early zieloną version łapkę. of the chapter, every game you go to was going to be paired with a factory room similar to the molding room. Rockydoggy had the production room, and statues had the quality control room. Hey. These rooms were never implemented into the game and were scrapped during the concept phase. Czyli każda minigierka miała być jeszcze dodatkowym jakimś pomieszczeniem z różnymi takimi narzędziami. Okej, tak because to they just przynajmniej seemed like rozumiem. unnecessary filler. Number Okej, 10. usunęli, bo to byłby niepotrzebny, no to byłoby zbędne, tak? Dodatkowy filar. Numer 10, ostatnia już tutaj ciekawostka. Mommy Longlegs Death Scene. Okej, czyli Mommy Longlegs miała inaczej Longlegs być death scene. uśmiercona. One of Chapter 2's Zobaczmy. most infamous moments is the death of Mommy Longlegs. No After tak. minutes of running away from Mommy, you're backed into a corner with no way out. But Tak, just as wiemy. all hope seems lost, you pull down a lever that activates a grinder. I to miało Mommy's jakoś arm is inaczej pulled into the wyglądać? grinder and she desperately tries to escape, screaming for her life as she's slowly crushed to death. ta Now, you scena. wouldn't think it, but there was actually quite a bit of debate behind the scenes about how Mommy should be pulled into the grinder. A, czyli oryginalnie tak czy siak miała ona być w tej zgniatarce. Dobra, czyli tutaj nic się takiego nie zmieniło. Zmieniło się tylko, już widzę, głowa zmiażdżona, The tak? alternate version of Mommy's death, her head is actually pulled inside and grinded to a pulp, leaving her lifeless lower half to fall onto the floor. Here it is. W grze dla dzieci. Okej, tu jest szkic koncepcyjny. W grze dla dzieci, żeby głowa? No nie, to trochę... Oj, oj, oj. O matko boska, nie! Nie! Co ja We decided to scrap this version for Uh-huh. 2 reasons. One, the imagery of Mommy's upper half being dragged away would be more resonant than her Okej, czyli zabranie górnej części ciała Mommy Longlegs jest bardziej sensowne dla prototypu 1006, a nie dolnej lower half pewnie. being dragged away. Uh-huh. And 2, Mommy's head being grinded up might have just been too gruesome to show without the No game getting właśnie. an M rating. O właśnie, czyli po prostu zgniecenie tej głowy to byłoby, no już musieliby mieć rating M, czyli to jest przełożenie u nas po prostu 18+, jeżeli chodzi o wydanie gry. Wow, to było 10 sekretów Poppy Playtime Chapter 2, no widzowie, słuchajcie, całkiem fajnie, jakby ja tutaj w większości praktycznie nie wiedziałem, chyba nikt nie wiedział, chyba nikt nic takiego nie spekulował. Fajnie widzieć te arty, fajnie widzieć tego cyberpieska, tak więc jeżeli wam się to podobało, jeżeli chcecie więcej takiego kontentu na kanale, to dawajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i hej hej!